Serdecznie zapraszam do odcinka 49 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 18. W poprzednim odcinku 48 opowiedziałem o Filipie, księciu Orleanu i ekskomunice Klemensa XII. W tym odcinku opowiem o teorii pochodzenia masonerii francuskiego alchemika z XVIII wieku. Baron Chaudy wyraźnie utrzymuje, że to Rzymianie byli założycielami masonerii i to nawet przed okresem krucjat. Oświadcza on, że masoneria istniała na długo przed wyprawami krzyżowymi do Palestyny i że prawdziwi przodkowie, ojcowie, autorzy masonów, ci olśniewający mężczyźni, o których nie podam dat ani nie zdradzę tajemnicy, byli zdyscyplinowanym gronem, które Chaudy opisuje mianem rycerzy Aurory i Palestyny. Dla wyjaśnienia, Aurora w mitologii rzymskiej była boginią zorzy porannej, brzasku i świtu. W sztuce starożytnego Rzymu najczęściej przedstawiano ją na wzór greckiej Eos, to jest w szacie koloru szafranowego, na rydwanie zaprzężonym w 2 konie. Imieniem bogini nazwano jedną z planetoid, numer 94, oraz rosyjski krążownik floty bałtyckiej. Po prawie całkowitej destrukcji narodu rzymskiego rycerze ci zawsze mieli nadzieję na odzyskanie posiadłości swoich ojców i odbudowanie świątyni i starannie zachowali swoje przepisy i szczegóły liturgii. Wraz ze wzniosłym traktatem, który był przedmiotem ich ustawicznych studiów i filozoficznych spekulacji. Chaudy relacjonuje dalej, że byli oni studentami nauk okultystycznych, w których alchemia stanowiła ich część i że wyrzekli się zasad religii rzymskiej, aby przestrzegać światła wiary chrześcijańskiej. W czasie wypraw krzyżowych rycerze z Palestyny wyszli z pustyni Tebat, gdzie pozostawali w ukryciu i przyłączyli się do niektórych krzyżowców, którzy pozostali w Jerozolimie. Oświadczyli, że są potomkami murarzy, którzy pracowali przy budowie świątyni Salomona i wyznali, że zajmowali się architekturą spekulatywną, która służyła do ukrycia bardziej chwalebnego punktu widzenia. Od tego czasu przyjęli nazwę masonów, przedstawiając się jako armia krzyżowców zgromadzona pod ich sztandarami. Teoria ta nie ma nic wspólnego z faktami historycznymi i występują w niej odwołania do sekty rzymskiej, wyznającej wiarę chrześcijańską i posiadającą szczególną liturgię i wzniosły traktat. Czyli są to nawiązania do jakiejś wczesnej formy kabały, zajmującej się naukami okultystycznymi. Za wzniosły traktat można uznać kabalistyczną księgę Adama czy księgę Jana czczoną przez Mandejczyków czy Joanitów. Ogólnie można powiedzieć, że o ile brytyjska masoneria rzemieślnicza wywodzi swoje pochodzenie od aktywnych cechów masońskich, architektów i murarzy, to francuscy masoni, począwszy od 1737 roku, umieszczają początki zakonu w czasach krucjat rycerskich. Zdają się to potwierdzać nazwy stopni masońskich, podane przez de Beraza. Doskonały mason elekt, wybrany urzędnik z Perignan, wybrany przez 15, mały architekt, wielki architekt, rycerz miecza i różokrzyżowiec, noachita lub rycerz pruski. Stopień 6 francuskiej masonerii jest znany współczesnej masonerii również jako książę różokrzyżowego Hirdomu lub rycerz pelikana i orła i jest 18 stopniem w rycie szkockim, dawnym i uznanym, masonerii czerwonej. Dla wyjaśnienia, oficjalnie stopnie masonerii rytu szkockiego
zostały podzielone na 4 poziomy. Masoneria niebieska, uczeń, czeladnik, mistrz. Masoneria czerwona, mistrz tajny, mistrz doskonały. I stopień 18, najwyższy rycerz książę, różokrzyżowiec. Masoneria czarna, stopnie filozoficzne. Stopień 19, wielki kapłan niebieskiego Jeruzalem. Stopień 30, rycerz kadosz. Oraz masoneria biała, stopnie administracyjne. Stopień 31, wielki komandor. 32, wzniosły książę królewskiej tajemnicy. I ostatni stopień 33, suwerenny wielki inspektor generalny. Dr Maki potwierdza, że stopień Różokrzyża ma swoje uzasadnienie w legendzie, według której, zgodnie z tradycją królewskiego zakonu Szkocji, stopień ten był znany od XIV wieku, kiedy stopnie Hirdom i Różokrzyża zostały ustanowione przez Roberta Bruce'a we współpracy z templariuszami po bitwie pod Bannockburn. Jednakże trudno uwierzyć, że stopień Różokrzyża był importowany ze wschodu i włączony do królewskiego zakonu Szkocji w 1314 roku. I akurat zbiegiem okoliczności Rosenkrantz, według legendy różokrzyżowców, urodził się w tym samym stuleciu i przekazał tajną doktrynę, którą odkrył na wschodzie, zakładając po 5 latach medytacji Bractwo Różokrzyża. Dr Oliver zwraca uwagę, że pierwsza wzmianka o stopniu Różokrzyża pojawia się w Fama Fraternitatis w 1613 roku i mówi dalej: znak ten był znany znacznie wcześniej, chociaż prawdopodobnie nie jako stopień w masonerii, gdyż istniał jako nauka kabalistyczna od najdawniejszych czasów w Egipcie, Grecji i Rzymie, a także wśród Rzymian i Maurów w czasach nowszych. A w naszym kraju nazwiska Bekona, Flada Ashmola i wielu innych znajdują się na liście adeptów. Istnieje również pogląd, że 18 stopień Różokrzyża, wprowadzony we Francji w połowie XVIII wieku, można przypisać jakobińskiej inspiracji. Po raz pierwszy usłyszano o dodatkowych stopniach w 3 lub 4 lata po lordzie Derwentwaterze lub jego tajemniczym następcy, lordzie Harnouster, który zrezygnował ze stanowiska wielkiego mistrza na rzecz księcia Deatina w 1738 roku. Oto zestaw 25 stopni masońskich według rytu szkockiego z 1754 roku. Stopień pierwszy – praktykant. Stopień drugi – rzemieślnik. Stopień trzeci – mistrz murarski. Czwarty – sekretny mistrz. Piąty – doskonały mistrz. Szósty – intymny sekretarz. Siódmy – zarządca budynków. Ósmy – proboszcz i sędzia. Dziewiąty – wybrany z 9. Dziesiąty – wybrany z 15. 11. Wódz 12 plemion. 12. Wielki mistrz architekt. 13. Rycerz 9 łuku. 14. Starożytny wielki elekt. 15. Rycerz miecza. 16. Książę Jerozolimy. 17. Rycerz wschodu i zachodu. 18. Rycerz Różokrzyża. 19. Wielki papież. 20. Wielki patriarcha. 21. Wielki mistrz klucza murarskiego. 22. Książę Libanus lub rycerz królewskiego topora. 23. Suwerenny książę adept. 24. Dowódca czarno-białego orła. 25. Dowódca królewskiej tajemnicy. Nazwy większości stopni wyraźnie wskazują, że na bazie masonerii operacyjnej, czyli architektów i murarzy, zbudowano system złożony z 2 elementów: rycerskości krucjatowej
oraz tradycji judaistycznej, czyli tak zwanego templaryzmu. Oczywiście nazwy niektórych stopni uległy zmianie z upływem czasu oraz wzrosła ich ilość z 25 na 33. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 49, w którym opowiedziałem o teorii barona Shoudy dotyczącej pochodzenia masonerii i stopniach masońskich rytu szkockiego z roku 1754. Serdecznie zapraszam do odcinka 50 pod tytułem Masoni, część 19.